Cześć Wam! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes. Zapraszam Was na film dla jesieniar, dla osób, które dzielą zapachy na pory roku. I ja generalnie tego nie robię, ale mam zapachy, po które sięgam tak naprawdę tylko o tej porze roku. I powiem Wam, co to są za zapachy. Zapraszam na dalszą część filmu. Jak Wam się podobają moje usta idealne na co? Na Halloween, no nie? Fajnie to wygląda. Zrobię shortsa, pokażę Wam, bo to nie jest mój pomysł. Ale przejdźmy do perfum, a nie do makijażu. Zakładam, że oglądając ten film będziecie patrzeć tylko na moje usta, bo one są neonowe i bardzo mocno się wybijają, a makijaż jest delikatny. Ale mi to nie będzie przeszkadzało, możecie patrzeć gdzie chcecie, bylebyście zakodowali, co lubię na jesień. Jesień, słuchajcie, to jest dla mnie czas wypieków. To jest dla mnie moment ciast, deserów, czekolady. Po prostu, o ile latem tak bardzo nie poszukujemy ani ciepłych potraw, ani właśnie jakoś, nie wiem, może niektórzy z Was tak, ale generalnie taką domeną moim zdaniem słodyczy bardzo jest jesień, przynajmniej dla mnie, bo to nie jest tak, że te zapachy, które Wam pokażę, ja tylko używam ich jesienią. Używam ich też zimą, bardzo rzadko po nie sięgam, to jest prawda akurat latem i wiosną, bardzo rzadko, bo no nie czuję wtedy, że to meci, nie ma tego meci. Natomiast zimą sięgam po jeszcze pewien rodzaj zapachu, natomiast tu tego rodzaju nie ma. To jest stricte, są zapachy, które naprawdę tylko z jesienią mi się kojarzą. I może zacznijmy od prawej do lewej. Jest to na przykład zapach Choco Mask. One wszystkie będą w jednej tendencji, słuchajcie, no bo naprawdę ja tak kojarzę, tak mi się kojarzy ten czas i najlepiej się czuję w takich zapachach. To jest zapach czekolady, znaczy bardziej kakao. To jest zapach bardziej może nawet kakao, chociaż jest tu jakaś słodycz, bo kakao generalnie nam ze słodyczą się nie kojarzy. Nie jest to jakaś słodycz, ale jest właśnie takie ciastowe, takie czekoladowe, takie a la brownie, coś w tym rodzaju. Więc to jest coś, po co ja jesienią, kiedy ta pogoda przestanie już być tak ciepła, bo nadal nie widzę się aż tak w tych zapachach. Natomiast kiedy przyjdzie ta jesień taka 15-stopniowa, nadal piękna, ale już taka chłodniejsza, no to będą zapachy, które będą praktycznie dzień w dzień gościły u mnie na szyi. Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu jesiennym, w ogóle dajcie mi też znać, czy kochacie ten czas jesienny i jeżeli tak, to z czym Wam się perfumowo on kojarzy? Czy macie podobnie jak ja, czy totalnie inny świat? Bardzo mnie to ciekawi. No bo ja oczywiście, skoro już pokazałam Choco Mask z Al Rehab, no to dalej jest, jeszcze mam, Lancôme La Nuit Trésor. No po prostu pralina, czekolada. Ja nie wiem, ja kocham ten zapach. On jest, bo zaraz Wam powiem jeszcze o zapachu, który bardzo mi ten zapach przypomina i to fajnie jest ze sobą skonfrontować, więc najpierw Wam powiem, że La Nuit Trésor jest pralinowy i czekoladowy, ale odbiega od
wszystkich zapachów swoją taką delikatnością i jakąś taką, bo jakby widzę, że jest tu jakieś zaczerpnięcie ze zwykłego trezora, bo zwykły trezor to jest taki zapach, to jest, słuchajcie, taki zapach kwiatowy, ale też dla mnie troszkę aldehydowy. Ja nie wiem, czy tam są aldehydy, ale czasami kwiaty też tak, wiecie, tak bardzo mocno występują w zapachu. Ja widzę właśnie tu, jest mega pralinowość, to jakby nie ulega żadnym wątpliwościom, ale jest też w tym jakaś taka delikatność, jakieś takie właśnie może delikatna kwiatowość i jest jakaś kobiecość dodana do tego zapachu. I zaraz Wam powiem o drugim zapachu, który bardzo mi się z tym skojarzył, natomiast jednak on z kolei odnosi się do swojego przodka, że tak powiem. Więc następny zapach, o którym Wam mówię na jesień, to jest najnowszy Mugler Angel Phantasm. I to jest właśnie zapach, który początek moim zdaniem i brzmienie ma właśnie jak Lancôme La Nuit Trésor, bo jest czekoladowy, taki pralinowy, gourmandowy bardzo, ale właśnie w tą stronę czekoladową. A później jest zaczerpnięta ta pieprzność z tego Angela podstawowego. Po prostu ten zapach to mnie w ogóle powalił na kolana. Jest naprawdę dla mnie perfekcyjny. Fantastycznie skomponowany i czuję się w nim super. Na pewno na jesień to będzie coś, po co będę bardzo często sięgała. No i teraz powiem Wam o kolejnym zapachu, o którym Wam mówiłam, że jest jak La Nuit Trésor i trochę mam wyrzuty sumienia. Chodzi o Lattafé Eclair. Dlatego, że ja Wam już wtedy też mówiłam, że on idzie bardziej w stronę karmelową, że to jest taki zapach jednak gourmandowy oczywiście, ale bardziej pudrowy, bardziej karmelowy niż czekoladowy, pralinowy i taki właśnie czysty. Lancôme jest taki dosyć czysty w swoim wymowie, nie pudrowy, nie dymny. Moim zdaniem przez ten odnośnik do trezora podstawowego, do tej kwiatowości takiej, a tu nie ma nic, to jest po prostu gourmandowy, słodki, ale nie przesłodzony i też nie taki mdły zapach. On mi się bardzo podoba i on na mnie, na przykład jego początek dokładnie wybrzmiewa jak La Nuit Trésor, tyle że właśnie wyczuwam nutę karmelu bardziej oraz jakąś taką rodzaj pudrowości, ale naprawdę, natomiast generalnie La Nuit Trésor troszkę się zmienia i właśnie wyczuwalne są te kwiaty tu nie. Jeżeli więc ktoś kupił z mojego polecenia ten zapach właśnie Lattafé Eclair, to jakbyście mogli mi powiedzieć, jak Wy odbieracie ten zapach, bo pierwsze wrażenie i skojarzenie było stricte z Lancôme, ale jednak im dłużej jej noszę, tym muszę się przyznać, że oczywiście pierwsze uderzenie jest na mnie przynajmniej bardzo podobne, ale Lancôme jest takim kameleonem, a ten zapach już nie. Kolejny zapach, o którym chciałabym też tutaj wspomnieć i jeżeli jeszcze raz ktoś mi dzisiaj przeszkodzi albo telefonem, albo pukaniem do drzwi, to po prostu ten film się nie uda, bo już go przerywam trzeci raz, słuchajcie, czy czwarty nawet. Tu chcę powiedzieć o zapachu ze Sphinx Fragrance i to jest zapach Chocolate Citronic. I to jest ciasto. Ja Wam mówiłam, że to jest stricte brownie. Tu po prostu wszystko się zgadza. Cytrynowe. Cytrynowe brownie, nasączone cytryną. No nie wiem, coś w tym stylu. Ja po prostu ten zapach uwielbiam w chłodniejsze dni. Mam takie wtedy poczucie, że tu wszystko gra. Bo ciepłota tego zapachu, jakaś taka pudrowość tego zapachu, pudrowość ciasta, bo ciasto generalnie ma taki wydźwięk pudrowy,
z chłodem powietrza i jeszcze z tą cytryną, która jest bardzo mocno wyczuwalna. Ona w ogóle na początku to jest takie wręcz uderzenie tej cytryny. To mam takie poczucie, że jakby coś idealnego zadziało się na moim ciele. Coś perfekcyjnie dobranego. Coś, co wspólnie wybrzmiewa idealną muzykę po prostu. Zapach przepięknie gra na ciele w chłodne dni. Po prostu przepięknie. No i to jest dla mnie taki właśnie jesienny zapach, który przywołuje mi tę chęć wręcz spędzania trochę inaczej wieczorów. Czyli jakaś ciepła herbatka z cytryną, z imbirem, z miodem, do tego ciasto przepyszne, właśnie jakieś mocno czekoladowe, świece zapalone, to jest... Ja za tym tęsknię. Powiem Wam, że za świecami już tęsknię, żeby je odpalić i za takim właśnie wieczorem. A ten zapach to już w ogóle mnie przenosi w te klimaty, więc to jest taka moja propozycja jesienna, coś, z czym ja się czuję bosko. Nie mogło też zabraknąć tutaj zapachu, jakim jest Star Maubusin. Bardzo jesienny zapach. Dla niektórych będzie też zimowy, ale ja zimą sięgam i po te zapachy, ale po coś jeszcze więcej. I to jest zapach, słuchajcie, który moim zdaniem przywoła Wam takie domowe ognisko, ciepło domowego ogniska, ale nie takiego, może inaczej, kominek. O, to chciałam powiedzieć. Przywoła Wam taki skwierczący kominek, gdzie kiedy drzewo się pali w kominku, to jest takie trzaskanie czasami, no bo kora się wygina i są takie trzaski. I dla mnie ten zapach strasznie mnie przywołuje do tego, a w ogóle jeszcze jak jest faktycznie jakiś kominek gdzieś, który się pali i ja pachnę tym, to jest symfonia zmysłów, wspomnień, doznań, przyjemności, wybuch szczęścia. Naprawdę dla mnie perfumy znaczą bardzo dużo. To, do czego mnie przenoszą, znaczy dla mnie bardzo dużo, więc idealny dla mnie jesienny, turbo jesienny zapach. I teraz przejdziemy do 3 zapachów, które też bardzo, ja w ogóle ich, no może 1 latem użyłam, ale nie czułam tego czegoś latem, tak jak czułam to, kiedy go w chłodniejsze dni nosiłam. I dlatego wszystkie 3 pomyślałam, że wylądują w kategorii właśnie jesień. Zacznę sobie od Toma Forda Lost Cherry. To jest zapach po prostu wiśni. To już wszyscy wiemy, mam wrażenie. Ale on dla mnie jest jesienny przez to, że wiśnia kojarzy mi się z przetworami, kojarzy mi się z dżemem, a zdecydowanie dżemy, jakieś tosty z dżemem na śniadanie, do tego serek, jem głównie jesienią. Nawet nie zimą, jesienią, bo jesień jest takim przejściowym momentem, kiedy troszeczkę się stęskniliśmy za zmianą, przynajmniej ci, którzy lubią zmiany, bo ja się cieszę, że jestem w klimacie umiarkowanym, zmiennym i ja lubię te zmiany i się zawsze na nie cieszę. A zima to już jest coś, z czym zaczynamy być zmęczeni, już jest za długo i po prostu już chcemy tej wiosny. Więc dla mnie jesień to jest zawsze początkiem czegoś, tak jak wiosna, która jest początkiem też czegoś. I latem też potrafimy niektórzy być bardzo zmęczeni. Więc dla mnie to jest po prostu ten dżem na toście, chociaż to nie jest słodkie, ale tak bardzo jest wiśniowe, tak prawilnie wiśniowe, tak mocno odzwierciedlające, że ja sobie po prostu to poczytuję jako pyszne śniadanie jesienne.
No i mówiłam o 3 zapachach, które wciągnęłam i wszystkie są od Toma Forda. Następny to jest Bitter Peach. Bitter Peach, słuchajcie, to jest zapach, który też dobrze znacie, jeżeli oglądacie mój kanał, ale to jest zapach, który próbowałam właśnie latem nosić, się psikałam nim. Natomiast ani latem nie ma takiej projekcji na mnie, ani nie wyczuwam go tak, jak powinnam go wyczuwać, jak go wyczuwałam w chłodne dni. I stwierdziłam, że szkoda zapachu, który nie jest sobą, tak to ujmę, nie jest sobą latem. To jest zapach, który polecam bardzo jesienią. To jest taki płaszcz dla mnie. To jest taki, słuchajcie, jesienny styl, już botki, grubsze rajstopy, albo że w ogóle rajstopy, może tak. Jakiś taki delikatny sweterek i koniecznie płaszcz. I dla mnie to jest odzwierciedlenie tego zapachu. Po prostu, kiedy go czuję, jestem ubrana w te rzeczy, bawię się z pumbą, bo w ogóle jesień jest takim fajnym okresem. Słuchajcie, kiedy pumba też uwielbia zimę, uwielbia jesień. Jesień za to, że są te liście, ich jest tona i my się tak uwielbiamy bawić, że ja mu rzucam te liście, a on je łapie i one tak spadają na niego. I ten zapach po prostu to odzwierciedla. Kiedy ja tak idę po parku, sunę i tylko wyrzucam te liście mu, żeby on sobie je łapał. No, ja sobie nie wyobrażam, testując je latem, używając ich latem, marnować tak przepiękny zapach na nie tę porę roku, bo jednak ja może nie uważam, że jakby, tak jak powiedziałam na początku, ja nie jestem z osób, które jakoś bardzo dzielą te zapachy, ale zdecydowanie są zapachy, których latem nie ma przyjemności używania i to dlatego, że ten zapach po prostu nie pachnie tak, jak pachnie w chłodne dni. I nie możemy tego nie zmienimy. Ten zapach jest tak skonstruowany, bądź nasze zmysły węchowe są tak skonstruowane i pewnych rzeczy po prostu nie zmienimy. Bo na przykład ten zapach używam latem, który Wam teraz pokażę, ale Vanilla Sex, ale to jest zapach, który użyję latem, pewnie zimą, pewnie wiosną, bo jest po prostu waniliowy. Z tym, że ta alkoholowość, ta whisky, brandy, które ja wyczuwam w tej wanilii, jest dla mnie czymś, co znowu przywołuje, ja nie pijąca kompletnie alkoholu, abstynentka do zera, mi ten zapach przywołuje te wieczory ze świecami, te wieczory, kiedy, nie wiem, Wojtek siedzi sobie, sączy drinka, a ja na przykład piję przepyszną, korzenną herbatę. To jest taki po prostu zapach i żaden z innych zapachów, oprócz właśnie też tego, który jest takim ciastem, nie przenosi mnie, żaden zapach waniliowy, który mam w swojej kolekcji, aż tak mocno jak ten, nie przenosi mnie do tych właśnie wieczorów takich ze świecami, ciepłych, z korzenną herbatą. Chyba właśnie przez tę alkoholowość tego zapachu. One się nazywają Vanilla Sex. Ja uważam, że Dolce & Gabbana The One jest seksowniejszym, zdecydowanie seksowniejszą wanilią niż to. Właśnie przez tą alkoholowość, która też daje jakąś tam swoistą pudrowość temu. No, to nie jest taka pudrowość jak, czy dymność jak Mabussin, to nie jest też taka pudrowość, czy no pudrowość jaka jest w Latafie. To jest nadal czyste, ale to jest tak jak alkohol, który w daniu próbujemy jakby wyzbyć się go, zostawia smak, ale sam wyparowuje. To właśnie te wyparowywanie jakby tego alkoholu delikatnie czuć. No i dla mnie typowo jesienny.
zapach. I zamierzam wszystkich tych zapachów używać właśnie jesienią. Bardzo mi się z tym kojarzą, z tym, co Wam opowiedziałam. Nie wyobrażam sobie rozpocząć sezonu jesiennego bez któregoś z tych zapachów na dzień dzisiejszy. Wiecie co, ja tak czekam trochę już na tą jesień. Czekam już, żeby poużywać tych swoich gourmandów, żeby poczuć się słodko-pralinowo, żeby nie tylko spróbować jakiś super ciast z pyszną herbatą gorącą, ale żeby je ponosić na sobie przez cały dzień. To są też niezwykle trwałe, słuchajcie, zapachy. Niezwykle trwałe. Więc czujemy je cały dzień. Ja za dzisiaj dziękuję. Podzielcie się swoimi polecajkami jesiennymi. Zapraszam Was na kolejne moje filmy. A to na dzisiaj wszystko. Buziaczki. Pa!